Miałem babcię, ale jej nie kochałem. Tak bywa. Bywa też, że przychodzisz na świat jako kobieta. Mieszkasz w małej wsi, całe życie pracujesz. Z 4 twoich dzieci tylko jedno przeżywa. W końcu mąż odchodzi z inną, a ty zostajesz sama. Poprawdzie nie całkiem sama. Jest jeszcze dziecko. Potem dziecko rośnie, wyjeżdża na studia, idzie do wojska, żeni się i przeprowadza już na zawsze daleko, daleko stąd. I wtedy zostajesz już zupełnie sam. Nie wyobrażam sobie tego, zresztą w ogóle nie chcę sobie tego wyobrażać. Syn przyjeżdża bardzo rzadko, przywozi wnuka albo wnuczkę. Ale odwiedzają cię na krótko i niechętnie. Potem kończysz 70 lat. Syn przyjeżdża po raz ostatni, sprzedajecie ten stary, drewniany dom i przeprowadzasz się do niego. Daleko, daleko, do domu murowanego. Tam, oprócz syna, mieszka jego żona i wnuk z wnuczką. Nie cieszą się na twój przyjazd. Ale nikt ci nie ubliża, znoszą cię cierpliwie. To się nazywa doglądać rodziców. Pokój jest oddzielny, odnowiony. Wszystkie znajdujące się tu rzeczy są stare, przywiezione z drewnianego domu. Pokój wkrótce też przesiąka zapachem starości. Emeryturę grzecznie przynoszą, nikt ci jej nie zabiera i nawet o nic nie prosi. Można wydać ją na cokolwiek. Idzie się więc do sklepu. Czasem oddaje część synowej, przecież w każdej rodzinie wiecznie brakuje pieniędzy. Ta rodzina do wyjątków nie należy. To, co zostało, wkładasz na książeczkę, bo tak się przyjęło. Ty tak robisz i rodzina, w której żyjesz, też tak robi. Tak trzeba. Tak jest bezpieczniej. Dzień. Co drugi dzień przynoszą gazetki. Można sobie poczytać. Czasem wołają, żeby pooglądać z nimi telewizję w salonie. Na posiłki wołają regularnie. W soboty bania i niczego wam nie trzeba wyprać. Wieczorami można się pomodlić, klęcząc w starej koszuli. Nocą załatwiać potrzeby do litrowego słoika. Jest za zimno i za ciemno, żeby korzystać z wychodka. Można jeszcze było pisać listy do takich samych staruszek, tylko że daleko i czasem otrzymywać odpowiedzi. Z biegiem lat listów wysyłało się i dostawało coraz mniej. Wszystkie te zajęcia nie zajmują zbyt dużo czasu. Resztę można spożytkować siedząc przy okienku. Widać wszystko. Kto przyszedł, kto wyszedł, kto podchodzi do furtki od drogi, kto wychodzi od podwórka, kto przeszedł przez ulicę, kto przejechał. Ulicę wprawdzie widać gorzej, furtkę lepiej, ale za to okno jest duże, z firankami. Można się czasem za nimi schować, żeby nie widzieli, że im wszystkim się tak przyglądasz. I tak 12 lat. A więc 12 lat. 12 lat babcia mieszkała ze mną w jednym domu. Co o niej wiedziałem? Nic. Ona o mnie jeszcze mniej. Czy rozmawialiśmy ze sobą? Tak. O czym? O niczym. Męczyła mnie czasami tymi swoimi starczymi rozmowami, a one interesowały mnie tyle, co zeszłoroczne śniegi. Albo unikałem ich, albo po prostu unikałem jej. Nie była zbyt mądra, raczej odpychająca, dość gruba i stara. A poza tym ja jej nie kochałem. Czy ona kochała mnie? Nie. Nie wiem. Wtedy się nad tym nie zastanawiałem. Byłem młody, szczupły, chwilami błyskotliwy i nawet umiałem się zachować, dlatego nigdy jej nie obrażałem. Tolerowałem ją, a po kątach się podśmiewałem. W tej rodzinie wszyscy się z niej podśmiewali i często na nią denerwowali, niezależnie od tego, czy był ku temu powód, czy nie.
Szczególnie nie cierpiała, ale szczęśliwa też nie była. Wnuczka wyszła za mąż, zamieszkała osobno. Po niedługim czasie pojawiło się dziecko, prawnuk. Wnuczka z mężem mieszkali w pobliżu i często przychodzili w odwiedziny z wózkiem. Dziecko było jeszcze bardzo małe i dlatego ciągle spało, ale babcia i tak wynosiła ze swojego pokoju taborecik i chętnie siadała obok wózka. To się nazywało doglądać wnuków. Potem dziecko podrosło i opiekowała się nim już synowa, którą w żartach i w związku z jej nowym statusem również zaczęto nazywać babcią. Starej babci nie powierzano prawnuka. Zresztą w tym domu prawie niczego jej nie powierzano. A nuż coś źle zrobi, nie spodoba się to synowej. Ale babcia i tak wyrywała się, żeby coś robić. Oczywiście nieudolnie. I oczywiście synowej się to nie podobało. Każdego wieczoru odbywał się dopracowany w najdrobniejszych szczegółach obrzęd mycia naczyń. Babcia mówiła: Lusia, idź, ja pozmywam naczynia. Sama umyję, co tu zmywać? Padało w odpowiedzi. I tak każdego wieczoru, każdego dnia, i tak ze wszystkim, cicha, milcząca niechęć i ustępliwość zamiast szacunku i cierpliwości. Ale babcia się nie obrażała. Wychowała się i spędziła całe życie na wsi. Czytała sylabami, była prosta, niezbyt mądra, trochę gruba i stara, a przy tym coraz gorzej słyszała. Ze zdrowiem było u babci lepiej, prawie w ogóle nie chorowała, chociaż czasem skarżyła się, szczególnie na serce, ale nikt się tym specjalnie nie przejmował. A potem pewnego cichego letniego dnia umarł jej syn. Siedziała na ławce na podwórku murowanego domu i płakała. Oczy miała czerwone, a dłonie bezustannie uderzały w kolana. Wieczorem przyszli ludzie. Wszyscy jej współczuli. Współczuli całej rodzinie, w tym też babci. I było jej miło, że ktoś zwraca na nią uwagę. Życie toczyło się dalej. Nie skończyło się. Życie w ogóle nigdy się nie kończy. Nawet jeżeli ktoś się z nim żegna. Babcia coraz częściej zapominała imiona i daty, nie pamiętała o postawionym czajniku, odkręconej wodzie i gazie. Wcale częściej nie chorowała. Zaczęła się po prostu gorzej czuć. Jeszcze bardziej się zestarzała i przysparzała jeszcze więcej problemów. Wnuk już dawno wyprowadził się do miasta, prawnuk wyrósł i chodził do szkoły. Sprawami babci interesował się najmniej ze wszystkich. A ona żyła sama właściwie synową. Była już dobrze po 80. Żona syna też starzała się i chorowała i coraz trudniej było jej zajmować się niepotrzebnym i niekochanym człowiekiem. Tak upłynęło kilka lat. Ostatni rok pod hasłem: to teraz dla mnie obcy człowiek. Nie mogę się nią dłużej zajmować. Będzie jej tam lepiej. Tam pracuje znajoma, tam jest dobrze. Nie odbyło się żadne zebranie ani głosowanie, panowała milcząca zgoda. Pewnego dnia babcię razem z jej rzeczami zapakowano do samochodu. Powiedzieli, że wiozą ją do szpitala. I babcia się ucieszyła, wtedy już prawie nic nie rozumiała, a zawieźli do domu starców. Tam też zaczęli przesyłać emeryturę, przekazali jej dokumenty i babcia zniknęła z naszego życia. Mieszkałem w tym samym mieście, w którym znajdował się ten ośrodek. Założyłem rodzinę, urodziły mi się dzieci. Jeśli już wspominałem babcię, to rzadko. Nigdy o nią nie pytałem i nigdy nie chciałem jej zobaczyć. Wstydziłem się i było mi głupio. Nie kochałem jej. Była stara, trochę odpychająca, gruba i niezbyt mądra. Starałem się o niej nie myśleć i w końcu praktycznie o niej zapomniałem.
Mama na początku odwiedzała ją jeszcze czasem, a potem przestała. Ona też stawała się bardziej stara niż młoda i bardziej chora niż zdrowa. Tematu babci w naszej rodzinie nie poruszano. Upłynęło ileś tam lat, ktoś tam komuś powiedział, że umarła. Nie do końca było wiadomo kto i komu, ale nikt nie starał się tego wyjaśnić i wszyscy jakoś dalej żyli. Potem znowu upłynęło jeszcze parę lat i nagle zadzwonili z domu starców i powiedzieli, że no, wasza babcia niedawno umarła i czy krewni sami będą ją chować? Krewni powiedzieli, że będą, chociaż im przecież powiedzieli, że no zresztą nieważne, niedługo przyjedziemy. Wnuk z wnuczką pojechali do domu starców, żeby zabrać swoją babcię. Na widok pielęgniarek pijących herbatę z cukierkami w swoim gabinecie, wnuczka zrobiła zbolałą minę i podała nazwisko i cel wizyty. Wnuk poszedł zidentyfikować ciało do kostnicy. Wywieźli ją na wózku. Leżała na boku, bardzo stara, cała poskręcana i wysuszona. Wnuk nie rozpoznał swojej babci. Rozpoznał tylko ubrania. Ale nikomu nic nie powiedział. W milczeniu przełożył z pielęgniarzem lekkie jak piórko ciało do trumny. Od razu zabito wieko. Karawan w postaci żółtego autobusu z czarnym pasem zawiózł babcię z powrotem na wieś. Do ziemi, do syna. Wnuk trzymał trumnę, żeby nią nie szarpało. A kierowca się śpieszył. Szybko zakopano grób. Nie było żywej duszy. Wisiała listopadowa mgła. Mam jeszcze jedną babcię. Mieszka daleko, daleko. Jest już w bardzo podeszłym wieku. Widuję ją bardzo rzadko, ale i tak trochę kocham. Mimo że jest stara i lekko szalona, to przy tym wesoła i dobra. Ciało ma drobne i wysuszone. Jest już bardzo stareńka i bardzo chora. Prawie nic nie rozumie i stwarza mnóstwo kłopotów. Mieszka ze swoją córką, moją ciotką. Ciotka już też dawno jest bardziej stara niż młoda i bardziej chora niż zdrowa. Bez przerwy się kłócą. To się nazywa doglądać babcię. Mieszka z nimi jeszcze jedna córka córki babci, a mówiąc prościej, wnuczka, prawnuczka. To się nazywa doglądać wnuków. I tak żyją. Stara, bardzo stara i młoda. A dziadka widziałem za jego życia tylko jeden raz. Drugiego dziadka też widziałem tylko jeden raz, ale na zdjęciu. Chociaż możliwe, że to nie był on. Nie jestem pewien. A jeszcze bardzo łatwo kochać tego, kto jest daleko. I ciężko tego, kto jest obok. I jeszcze lekko o tym pisać i trudno coś z tym zrobić. Teraz.